Kiedyś kupowaliśmy limuzyny segmentu E nie tylko dlatego, że były luksusowe, ale także zazwyczaj były mocne, były szybkie i gwarantowały nam emocje i dużo mocnych wrażeń. Ale podobno czasy się zmieniły i na co dzień jesteśmy tak przebodźcowani, jesteśmy w takim pędzie i na co dzień mamy tak dużo mocnych wrażeń, że od tego typu limuzyn oczekujemy już zupełnie innych cech. Oczekujemy, że będą mega ciche, że będziemy w nich odpoczywali, że będą gwarantowały nam wytchnienie i święty spokój. Innymi słowy, że będą balsamem dla naszej duszy i ciała. A przynajmniej Japończycy tak widzą nasze oczekiwania i twierdzą, że taki balsam dla duszy i naszego ciała na 4 kołach wynaleźli. Oto on. Przed Państwem kontrowersyjny, nie ma co ukrywać tego słowa, Lexus ES. Tak, wiem, co sądzicie o nowym ES-ie, ponieważ czytam wasze komentarze w odmętach internetu. Ale jeżeli wam się nie podoba, to nic straconego. Możecie jeszcze kupić sobie starego ES-a, jeżeli bardziej przypadł wam do gustu, bo takie samochody są jeszcze w salonach Lexusa, a żeby je znaleźć, to możecie wejść sobie na naszą platformę. Zapraszamy was na findcar.pl, platformę, na której znajdziecie sprawdzone auta nowe i używane wyłącznie od autoryzowanych dealerów. Findcar.pl i tam mamy dużo Lexusów jeszcze starszej generacji, używanych, nowych, wszystkie wyłącznie od dealerów i mają całkiem atrakcyjne ceny, bo jak sobie zerkniecie na przykład na ten egzemplarz podemonstracyjny, to zobaczcie, kosztuje 180 tysięcy złotych, a ma raptem 15 tysięcy kilometrów przebiegu i jak będziecie go odpowiednio serwisowali, to jeszcze 8 lat gwarancji. Natomiast zanim podejmiecie decyzję, to zachęcam was, żebyście zostali do końca tego odcinka i posłuchali, co mamy do powiedzenia o nowym ES-ie, bo jedno to jest to, co widzimy na zdjęciach, a drugie to jest to, co widzimy i czujemy na żywo. O ile Audi, Mercedes, BMW wydzieliły już nazewnictwo swoich elektrycznych limuzyn tego segmentu od tych spalinowych, to Lexus zrobił inaczej. Bo zobaczcie, mamy Audi A6, a elektryk to Audi A6 e-tron. Mamy Mercedesa E i jest EQE. Mamy BMW 5, ale ta elektryczna odmiana to i5, a w przypadku Lexusa ES to ES. Koniec, kropka. Natomiast będzie wersja hybrydowa, jeszcze nie teraz, za kilka miesięcy pod koniec roku wejdzie do sprzedaży, a już teraz można zamawiać wersje elektryczne, czyli wersję 350e albo tę, którą tutaj my mamy, czyli 500e. Pierwsza 350e to jest oczywiście elektryk z napędem tylko naprzód, 500e to już jest Direct 4, czyli z 2 silnikami i z napędem na 4 koła. Ale idźmy od początku. Auto zbudowane zostało na zupełnie nowej platformie GAK. Znaczy zupełnie nowej dla ES-a, ponieważ już na niej buduje się NX-a i RX-a, a tutaj została odpowiednio przeskalowana. I to przeskalowana jest tutaj słowem kluczowym, bo wyobraźcie sobie, że względem poprzedniego ES-a ten urósł o 16,6 cm i ma 5 metrów 14 cm. Jest dłuższy od EQE i od Audi A6 e-tron o 20 cm mniej więcej. Jest dłuższy nawet od wyjątkowo długiej piątki, bo aż o 8 cm. Poszerzono go o 5,5 cm i na szerokość akurat nie jest tutaj wybitnym przedstawicielem tego gatunku, ponieważ na przykład BMK jest nieco szersza albo EQE również. Rozstaw osi ponad 290 cm i to też jest sporo więcej niż w poprzedniku, bo 8 cm, natomiast pod względem tego waloru plasuje się gdzieś pomiędzy właśnie wspomnianym EQE i A6 e-tron, a BMW, które ten rozstaw osi ma jeszcze dłuższy. Natomiast na wysokość przybyło mu aż 11,5 cm i jest to absolutny rekordzista w tym segmencie. Tak naprawdę gabarytami ten samochód wykracza poza wszystko to, jak na niego patrzycie, co do tej pory znaliście w tym segmencie. Do tego stopnia, że trzeba było mu celowo powiększyć felgi. W standardzie mamy 19-calowe, ale tutaj są 21 cali opcjonalne za 7 tysięcy złotych i one mają rozmiar 235 łamane na 45. I średnica całego koła tutaj to jest 74,5 cm. To wyobraźcie sobie, że w RX-ie z 21-calowymi felgami średnica całego koła jest tylko 2,5 cm mniejsza. To pokazuje mniej więcej, jak spektakularne rozmiary przybrał nowy ES. Dodatkowo te felgi 21-calowe mają specjalne nakładki z żywicy syntetycznej. One są zrobione w taki sposób, żeby tutaj stąd
usuwać powietrze, czyli je wysysać w pewien sposób, albo inaczej, żeby ono tam nie wpadało i nie powodowało turbulencji, a z drugiej strony, żeby wpadało tutaj i chłodziło nam tarcze hamulcowe i takie same zastosowano oczywiście z przodu i z tyłu. Takich aerodynamicznych smaczków jest tutaj znacznie więcej, bo na przykład ma specyficzne klamki, które świetnie działają, bo to jest ten system e-latch, czyli elektrycznie już nam się otwierają, ale w przeciwieństwie do innych aut nie ma tutaj jakiegoś przycisku, a tym bardziej żadnego indukcyjnego, dotykowego panelu, tylko jest po prostu mini klameczka, w związku z czym naprawdę świetnie, szybciutko i bardzo intuicyjnie się otwierają. Jest to taki efekt mechaniczny. Z drugiej strony ta aerodynamika, o której wspomniałem. Tutaj wnętrze tej klamki wyprofilowano w taki sposób, żeby nie powodowało turbulencji, jak jedziemy, tylko powietrze jest odprowadzone tutaj powyżej klamki, żeby nie zaburzało nam, nie powodowało po pierwsze hałasu, a po drugie nie podnosiło zużycia energii. Można było oczywiście zlicowane zastosować, no ale stwierdzono, że nie będziemy podnosili masy, żeby dodatkowo silniki elektryczne stosować w drzwiach, które będą wysuwały nam klamki. Poza tym na przykład z chińskiego rynku już w ogóle wycofywane są samochody, w sensie oczywiście nowych samochodów z chowanymi klamkami, ponieważ okazało się to rozwiązaniem dosyć niebezpiecznym, czasami podczas wypadku się nie otwierały. Z przodu oczywiście też dominują takie akcenty, które mają wpływ na aerodynamikę. Obniżono tutaj ten nos, zobaczcie, zrobiono tutaj w masce po bokach takie specjalne wytłoczenia, które mają strumień powietrza kierować na boki, idealnie na lusterko i odprowadzać jeszcze bardziej w bok od karoserii. Po raz pierwszy w Lexusie mamy dwusegmentowe lampy, czyli tutaj na górze mamy tylko LED do jazdy dziennej plus kierunkowskaz, a tutaj mamy główny reflektor LEDowy. Niestety nie są tutaj nawet opcjonalnie póki co dostępne reflektory adaptacyjne HD Matrix. Mają się pojawić w przyszłości, w jak niedalekiej zobaczymy. No i oczywiście wszystko to tutaj płaskie, żadnych grilli, tylko kratka tam, gdzie mamy napływ powietrza chłodzącego, ewentualnie silnik albo pomagającego chłodzić akumulator. Z tyłu pełen minimalizm. Zastosowano długi reflektor połączony z listwą świetlną. Bardzo ładnie moim zdaniem tutaj wkomponowano napis Lexus. Gdyby to było logo Lexusa, nie wyglądałoby tak fajnie. Nie lubię tych logotypów ani Audi świecących, ani świecących logotypów Volkswagena z tyłu. Natomiast tutaj, kiedy mamy napisane Lexus i to niewielką czcionką, bardzo ładnie zostało to wkomponowane. I zwróćcie uwagę na takie detale. To nie jest tylko listwa świetlna, tylko tam są nawet takie fajne trójkąciki, bardzo ładnie to wygląda. Ciekawie zrobiono kierunkowskaz, bo zobaczcie, on znowu jest w charakterystycznej dla Lexusa tej linii takiej L-ki, czyli nawiązuje trochę do przednich świateł dziennych i do przednich kierunkowskazów. No a teraz możecie sobie zobaczyć, jak to właśnie tam wygląda z przodu. W momencie, kiedy kierunkowskaz mamy włączony, to ten górny LED pozostaje delikatnie wygaszony, natomiast znowu to są te takie typowe zakończenia harpuna, czy typowe L-ki, mówiąc inaczej, czyli cechy charakterystyczne dla Lexusa. No i to jest takie najbardziej kontrowersyjne przetłoczenie tutaj w tym miejscu. Ono miało nadać takiej lekkości całemu autu, ale nie wiem, czy nie fajniej by to wyglądało, gdybyśmy mieli to wszystko tutaj po prostu gładkie. Niemniej zobaczcie nawet tu, jak zlicowano ładnie drzwi, że tutaj nie ma żadnego progu, minimalne są uszczelki, wszystko po to, żeby tę aerodynamikę na jak najlepszym poziomie zachować. Jedna ciekawostka, w wycieraczkach przednich, które mają już spryskiwacz wbudowany tutaj, jak widzicie, w wycieraczkę po to, żeby nie pryskać bezpośrednio na szybę, tylko na wycieraczkę, żeby nawet na sekundę kierowca nie tracił widoczności. Zastosowano też sprytny mechanizm. Polega on na tym, że kiedy macie włączony automat wycieraczek i jest na przykład ulewa i one cały czas pracują, to w momencie, kiedy kierowca albo pasażer otworzą drzwi, automatycznie wycieraczki się zatrzymują, żeby nie zgarnąć wody i nie ochlapać czy to pasażera, czy to kierowcy. Architektura. No więc tak, po pierwsze, mamy tutaj tę wersję czteronapędową, która nazywa się 500e Direct 4 i mamy dwa silniki. Z przodu mamy jeden silnik, który ma moc 227 koni mechanicznych, a ten z tyłu jest trochę słabszy, bo ma koni 120. Wspólnie wypadałoby z dodawania, z sumy, że samochód ma 347 koni mechanicznych, ale nie, ma 343 konie mechaniczne. Gdzieś zgubiono po drodze 4 konie mechaniczne, ale wszystkie dane techniczne, jakie przejrzałem,
widziałem, to potwierdzają. Być może wynika to na przykład z tego, że akumulator nie podaje wtedy napięcia całkowicie na te 4 koła i delikatnie osłabia któryś z silników, a może z tego właśnie, jak działa ten system Direct 4. Akumulator oczywiście umieszczono w podłodze, przez to samochód tak bardzo nam urósł, przy czym ten akumulator no na papierze, powiem Wam, nie imponuje pojemnością, bo w tej wersji 500e 75 kWh brutto to jest jego pojemność, a netto jeszcze mniej, bo 71 kWh, przy czym konkurenci stosują już akumulatory, które nawet mają w okolicach 100 kWh. Ale Lexus zastosował tutaj przyjął trochę inną filozofię, mianowicie po co podnosić masę auta? Lepiej zastosować mniejszy akumulator i popracować nad efektywnością silników elektrycznych. Zarówno z przodu, jak i z tyłu mamy silniki, a w zasadzie całe kompaktowe zestawy nazwane e-axle. W jednym takim silniku mamy jednocześnie nie tylko sam silnik napędzający koła, ale też falownik, sterownik i do tego przekładnię. Jeżeli tak, to mamy wszystko w kompaktowej obudowie. Mogliśmy to zminiaturyzować. Zastosowano jeszcze zamiast tradycyjnego krzemu węglik krzemu, który poprawia efektywność, przede wszystkim taką cieplną. W efekcie te silniki są bardzo lekkie na tle konkurencji i dużo bardziej efektywne. I cały ES, tak jak tutaj stoi, waży o 200 kg mniej niż porównywalny czteronapędowy EQE, który przecież jest 20 cm krótszy. I jednocześnie zużycie energii ma na poziomie rzekomo 15-16 kWh na 100 km średnio, co pozwala mu przejechać na tym niewielkim akumulatorze około 500 km. Czyli naprawdę mamy tutaj, jeżeli to by się sprawdziło, bardzo efektywny napęd. Niestety nieefektywne jak na współczesne realia jest to, czyli ładowanie. W domu, owszem, 22 kW ma ładowarka pokładowa i to w standardzie, więc 4 godziny i macie te 71 kWh zapełnionych od 0 do 100%. I to super, ale jak podjedziecie pod szybszą ładowarkę, no to już tak za szybko nie jest na tej szybkiej ładowarce, bo maksymalna moc to tylko 150 kW. Przy czym postarano się przede wszystkim jak najlepszą krzywą ładowania zapewnić. Więc od 10 do 80% podobno ta krzywa to jest średnio 100-110 kW i po 28 według danych technicznych minutach, a po około 25 minutach w takiej praktyce ten akumulator jest naładowany od 10 do 80%, oczywiście w optymalnej temperaturze 25 stopni, ale można sobie, o tym powiemy później, kondycjonować to jego podgrzanie, albo go schłodzić, albo go odpowiednio zimą dogrzać po to, żebyśmy podjechali i mieli tę maksymalną moc podaną. I 150 kW to jest to, co napisano w danych technicznych, natomiast pierwsze testy też pokazują, że szczytowo może to być nawet około 170 kW. Więc tradycyjnie dla Japończyków wolą w danych technicznych pewne parametry zaniżyć, ale po to, żeby potem rzeczywistość okazała się nieco bardziej kolorowa z punktu widzenia użytkownika. Przejdźmy do kwestii praktycznych, związanych z bagażnikiem. Na papierze 517 litrów i rzeczywiście wygląda na dosyć głęboki, przy tym dosyć szeroki, szczególnie tutaj w tym miejscu. No powiem Wam, że tutaj tylko z boku to wejdzie chyba z jedna kabinówka, już na pewno jakiś plecak. Dodatkowo tutaj ma schoweczki, gdzie możemy upchać sobie jakieś graty obowiązkowe typu apteczka, trójkąt, no i zestaw naprawczy niestety, chociaż powiem Wam, że jakbyśmy to wyjęli stąd, to moim zdaniem na upartego weszłoby nam tu nawet jakieś malutkie koło dojazdowe. No, ale mamy trochę styropianu, natomiast zobaczcie, że nawet jest to, nie ma gołej blachy, tylko jest to luźną, bo luźną, ale przykryte wykładzinką za to plus i generalnie cały bagażnik też jest przyjemnie wykończony. Ma haczyki do montażu siatki, tutaj z tej strony również. Dodatkowo można taką siatkę założyć, że mamy umocowaną ją tutaj, tak samo z drugiej strony i wówczas łatwo do niej wrzucić jakieś zakupy, żeby nie latały po całym bagażniku. Niestety mocno zawiasy wnikają nam do tego bagażnika, no ale zobaczymy, co uda się tutaj zapakować. Kurde, no powiem Wam, rzadko do jakiegoś auta potrafi wejść w ten sposób walizka wielka. Nieregularne są trochę kształty tylko niestety tego całego bagażnika, ale chyba lepiej będzie to zrobić tak. O, bo tam ładnie wypełniamy tę lukę w tym miejscu. Patrzcie, druga taka wchodzi nam jeszcze na tę. Tam wchodzi nam jeszcze jedna kabinóweczka. O, w ten sposób. Zobaczcie, już mam dwie duże walizki, kabinówkę. Jeszcze ile tutaj jest miejsca. Tu kolejna wielka.
Zobaczcie, mam raz, dwa, trzy walizki małe. Mam tam walizkę jedną dużą, drugą dużą, trzecią średnią i ja jeszcze mam miejsce tutaj i jeszcze tutaj. Jakbym tych walizek miał jeszcze w innych kształtach, jakieś bardziej te walizki miękkie, no to powiem wam, byłbym w szoku, jak można tutaj zagospodarować te 517 litrów. Tutaj mi te mechanizmy troszkę tylko niestety ograniczają możliwości, ale zobaczcie, tak ją postawiłem. I teraz to w ogóle stawiam jeszcze tą tak. I skończyły mi się walizki, bo dzieci pojechały na obóz i niektóre zabrały. Natomiast zobaczymy, czy się zamknie. Bo to na razie połowa sukcesu. No właśnie. I to na to musicie zwrócić uwagę. Bo już z tej strony ta sztywna walizka ogranicza zawias. I ten zawias już nie chce się zamknąć. Więc muszę to wyciągnąć. A teraz, żeby to wyciągnąć, to muszę najpierw wyciągnąć to. I teraz muszę wyciągnąć to. I teraz muszę to przestawić. I to muszę położyć, bo tam jest zawias. A jak tam jest zawias, to o, tak to musi wyglądać. O. I co? Teraz jak będzie? No, upociłem się przy tym trochę, ale powiem wam, że no nie znam drugiego sedana, w którym 517 litrów dałoby się tak dobrze zagospodarować. To wszystko weszło do tego bagażnika i jeszcze zostało miejsce na jedną kabinówkę i jakiś plecak. Hał! Ale żeby nie było, wady też są. Ponieważ zobaczcie, jaki jest otwór na narty. Nie składają się oparcia tylnych foteli, a przez to przewieziecie najwyżej karnisz teściowej. To wszystko. Ewentualnie jak kupicie bardzo dorodnego pora, to tam można mu jeszcze liście przełożyć. Ale z drugiej strony też chciałem wam zwrócić uwagę na to, bo się będziecie zastanawiali, na cholerę mu tutaj zrobili taką brzydką płetwę. Owszem, może nie wygląda to pięknie, ale ma jedną zasadniczą zaletę. W tego typu samochodach, plus na przykład w liftbackach, zawsze po otwarciu bagażnika widzicie kupę syfu wszędzie. Takiego syfu, którego wygarnięcie, wyczyszczenie z pomiędzy tych zawiasów, tego wszystkiego po prostu zajmuje wam cenne minuty. A tutaj nic się nie gromadzi, bo woda sobie stąd normalnie spływa i ucieka i nawet zobaczcie tutaj, żeby z szyby nie spływała w tę rynienkę, to zastosowano specjalne uszczeleczki, żeby ograniczyć dostawanie się brudu. Więc to w pielęgnacji to tylko szmateczka, cyk i zrobione. Jedna rzecz warta uwagi. Drzwi się otwierają szeroko, otwór wejściowy jest bardzo szeroki, ale jednocześnie mamy tutaj wystający ten próg. I niestety on nie jest przesłonięty przez drzwi, przesłonięta jest tylko ta górna część, więc w momencie, kiedy on będzie ubłocony, a wierzcie mi, zimą czy jesienią będzie ubłocony bardzo często, no to łatwo będzie zawadzić od niego nogawką i mamy brudne. Co więcej, wsiada się tutaj trochę jak do suwa. On jest tak kilka centymetrów wyższy tutaj w podłodze niż poprzedni ES i naprawdę już nawet zajmując tutaj miejsce, no to jest dosyć wysoko. Ale za to zobaczcie, ile ja tutaj mam miejsca na nogi. Żadne inne auto w tym segmencie nie oferuje takiej przestrzeni na tylnej kanapie. Tam siedziałem sobie rozwalony wygodnie, miałem pochylone do tyłu oparcie. Zresztą to jest widać, jak ten fotel jest teraz ustawiony. Ten jest ustawiony pode mnie jako podkierowcę, jak prowadzę. No to zobaczcie tutaj na przestrzeń, jaką mam na kolana. Trochę mniej na stopy, ale nie muszę ich tak głęboko przecież tam wciskać, skoro mam tyle przestrzeni, mogę siedzieć sobie nawet w ten sposób. Nieco mniej tej przestrzeni jest nad głową, bo tutaj już dotykam delikatnie dachu, ale dla osób do 1,85 m to będzie tutaj naprawdę komfortowo jak w limuzynie. Niestety nie można pochylać sobie oparć, a szkoda, bo przy takiej przestrzeni to przydałoby się mieć tutaj wręcz półleżącą pozycję. To, co rzuca się nie tyle w oczy, co w nozdrza od razu po zajęciu miejsca w środku, to zapach, który jest specyficzny. Nie brzydki, tylko specyficzny. Jest to zapach nowego auta, ale związany z tym, czyli niestety nie z prawdziwą skórą, tylko z syntetyczną skórą, którą Lexus nazywa Tahara. Ale w dotyku jest niesamowicie przyjemna i miękka. Doskonale udaje prawdziwą skórę i to nie taką standardową, tylko
półanilinową albo w ogóle anilinową, bo jest mięciutka, przyjemna, fajna w dotyku. Zobaczcie, jak ładnie wyprofilowane są zagłówki, po to, żebyście mogli się oprzeć i żeby delikatnie trzymały Wam nawet głowę i żeby można było sobie kimkę uciąć. Oczywiście podłokietnik jest i to jest solidny w cholerę, bo zobaczcie, on opada tu aż na siedzenie, jednocześnie ma fajne miejsca, żeby sobie można było położyć telefon komórkowy. Niestety nie ma ładowarki indukcyjnej, 2 gniazda USB-C są tutaj. Nie ma też 4. ani nawet 3. strefy klimatyzacji, co w tym segmencie powinno być przynajmniej opcją. Mamy jedynie nawiewy i możliwość ich otwarcia albo zamknięcia i to wszystko. Uchwyty na kubki, proszę, wyjeżdżają. Mamy tutaj uchwyt świetny, podłokietnik. Szkoda, że tutaj nie zrobiono jeszcze otwieranego schowka, bo przecież tutaj zmarnowano tyle przestrzeni pod spodem. Można byłoby jeszcze dosyć głęboki schoweczek zrobić i tam sobie jakieś graty wrzucić, ale i tak jest naprawdę petarda. Przestronność, level master, odczucia z obcowania z materiałami również nie pozostawiają wiele do życzenia, bo zobaczcie, tutaj mamy taką specjalnie perforowaną na boczku tapicerkę, dodatkowo podświetlenie tam od góry, więc nie widzicie tego podświetlenia, ono rzuca taką ładną poświatę na wszystkie te wytłoczenia, one nie są równomierne i bardzo ładnie, kiedy operuje na nie światło nocą, wyglądają. Cały skórzany, znaczy tacharowany można powiedzieć, nie skórzany, tylko tacharowany podłokietnik, bardzo ładne galwanizowane przyciski, świetnie działają te klameczki, które też są elektryczne, ale są bardzo intuicyjne, bo jak otwieracie drzwi, to bierzecie tak i naciskacie i w ten sposób się otwierają. Gdyby coś zawiodło, to oczywiście można to zrobić mechanicznie. Podobnie jest z zewnątrz, bo ta klameczka tutaj, zobaczcie, o, ma ukryty mechanizm manualnego otwierania z boku. Bardzo łatwo będzie się dzieciory tutaj umieszczało w fotelikach, bo jak wyjmiemy te ześlepeczki, szeroki mamy otwór drzwiowy, dużo miejsca, wpinamy fotelik po zawodach. Niestety, jak to zgubimy, to zobaczcie, jak to dziadostwo wygląda. Wypinamy fotelik i pierwsze co, to kierunek ASO. Panie, a macie takie dokładnie w takim kolorze? Bo to jest kolor hazel, czyli brązowy, ale jeszcze tapicerka może być albo jasna, albo może być czarna. Są 3 do wyboru. Drzwi niestety nie mają dociągów, ale z drugiej strony zobaczcie, jak leciutko się zamykają, więc dociąg jest tutaj kompletnie niepotrzebny. Zobaczcie. Oczywiście możecie też nimi jebnąć jak trzeba, ale zamykają się premium, tak jak być powinno. Same w sobie natomiast, jak je odciągacie, to czujecie ich wagę, być może dzięki temu się tak delikatnie zamykają. Ale naprawdę, wow, jeżeli chodzi o lekkość zamykania, to jestem w szoku. Z przodu podobnie jak z tyłu. Bardzo dobre materiały. Ten mi do złudzenia przypomina ten z tak zwanego starego ES-a, choć jeszcze dostępnego. Natomiast no zobaczcie znowu, tu naprawdę ładnie jest to wszystko wykończone, galwanizowane te przyciski, tutaj ta klameczka. Troszkę mała kieszeń w drzwiach, dosłownie na półlitrową butelkę wody, jakiś portfel, który tam wrzucimy. I tutaj to już jest plastik, ale naprawdę nawet ten element tutaj dolny jest zrobiony z miękkiego, fajnego materiału. Wygląda to wszystko bardzo estetycznie. I szczerze mówiąc, owszem, nie jest to naturalna skóra, ale jeżeli chodzi o takie odczucia z dotykania, z obcowania, to takie organoleptyczne są tutaj bardzo dobre. Fakt, że z tyłu jest tak dużo miejsca, ES zawdzięcza nie tylko temu, że go wydłużono i poszerzono rozstaw osi, ale jeszcze jednej rzeczy. Mianowicie pojawiły się to zupełnie nowe fotele o konstrukcji tak zwanej modułowej. To pozwoliło zrobić je smuklejszymi aż o 3,5 cm tutaj w tym miejscu, a ta konstrukcja modułowa polega na tym, że zobaczcie, o, mamy takie elementy, które normalnie jakby się nie trzymały kupy z resztą fotela, ale celowo jest to tak zrobione, bo zobaczcie, na przykład tu mogliśmy zastosować taką bardziej napiętą tkaninę, nie skórę, tylko ekoskórę, dzięki czemu lepiej nas trzyma w ramionach. A tutaj na przykład jest bardziej miękko, czyli mamy efekt takiego zapadania się w fotelu i sam fotel jest bardzo, bardzo wygodny, a przy tym smuklejszy i naprawdę przyjemnie się w nim siedzi, z jednym niestety mankamentem, a w zasadzie z 2. Mianowicie, mam tutaj bardzo krótkie siedzisko i nie mam możliwości wysunięcia tutaj jakiegokolwiek podparcia pod uda. Ono jest po prostu za krótkie, powinno być z 5 cm dłuższe, albo przynajmniej powinienem mieć możliwość sobie regulowania tego w jakiś sposób. Po drugie, no siedzi się tutaj jak w suwie. Zobaczcie, ile mam miejsca nad głową, a mam już maksymalnie obniżony fotel. Więc siedzę po prostu dosyć wysoko, bardziej jak na hokerze tak zwanym, niż na tradycyjnym krześle przy stole. Dodatkowo to nie jest opcja.
To jest standard. Jak jest to standard, no to dodatkowo mi obniża miejsce nad głową, ale jak mamy 1,80 m, 1,85 m, to będzie naprawdę petarda. Zresztą ja 1,95 m też jeszcze na wcisk, bo na wcisk, ale się zmieściłem. Więc generalnie jest super, bardzo szeroki zakres elektryczny regulowania kierownicy i świetne cyfrowe zegary. Świetne w takim rozumieniu, że mają nieregularny kształt. Nieregularny powoduje, że idealnie wpisują się tutaj w tę część kierownicy. Widzę je bardzo dokładnie, wręcz idealnie. Nie mają daszka, ale mają specjalną folię matową antyrefleksyjną. Są widoczne w każdy dzień, nawet jakbyśmy tu mieli słońce i tu by padało, to będą czytelne. I zobaczcie, jak fajnie, tu nawiązuję znowu do wykończenia, zostały obszyte taką alkantarką dookoła. Wygląda to super. Naprawdę super, tak samo jak bardzo dobrej jakości są materiały, bo całe podszybie tutaj jest mięciutkie i fajne, przyjemne, choć bardziej to gumę przypomina niż taką prawdziwą skórę. Natomiast skórę prawdziwą przypomina zdecydowanie ta listwa biegnąca wzdłuż całej deski rozdzielczej. Co więcej, pod nią ukryto tak zwane hidden switches, czyli zobaczcie, świeci nam tutaj to na desce, jak wyłączę samochód i w ogóle wysiądę, to nie będzie tego kompletnie widać. Zniknęło. Widzicie? Mamy gładziutki normalnie panel tutaj, nic nie widać. Jak otwieram auto, wsiadam do środka i odpalam, to one się rozświetlają. I nocą delikatnie przygasają, mogą się całkowicie wyłączyć, a jak zbliżę rękę, to zaświecą się z powrotem. Wygląda to naprawdę rewelacyjnie. Co więcej, one nie są haptyczne. Tam czujecie, że pod spodem jest fizyczny przycisk, więc działa to bardzo mechanicznie, podobnie jak te klamki na zewnątrz, gdzie tłumaczyłem, że efekt jest mechaniczny, choć tak naprawdę wszystko jest elektryczne, a tutaj jest bardzo podobnie. Dużo detali, które mi się niesamowicie podobają, czyli na przykład takie pokrętełko z prawdziwej stali, które bardzo delikatnie pracuje. Jak chcę wyciszyć głos, to mogę je jeszcze nacisnąć i to przyciśnięcie też jest takie premium. Zobaczcie, zrobiono nowe dźwigienki do wycieraczek i do kierunkowskazów, jakie mają fajne, ładne tutaj wykończenia i to jest prawdziwa stal, a nie jakieś plastikowe gówno, tylko polakierowane. Bardzo ładna kierownica i też ma podobne przyciski jak tutaj takie hidden switches, bardzo ładnie podświetlone, intuicyjnie rozłożone i nie działają jak prawdziwa haptyka, tylko trzeba to nacisnąć i czujecie, że to naciskacie. Tutaj mamy klawisz, który pełni dwie funkcje. To jest jeden klawisz, ale on dobrze wie, z której jego strony kładziecie palec. Jak kładziecie po lewej, to zmieniacie sobie poziom głośności. Jak po prawej, to przerzucacie sobie stacje radiowe albo piosenki. To wykończenie też, które nie jest jakimś, nie wygląda jak ordynarny plastik, w taką mini szachownicę, tak bym powiedział. Nie ma tutaj grama piano nareszcie i nawet ten plastik, który jest na konsoli środkowej, sprawia wrażenie takiego plastiku premium po prostu. Roletka nawet jak pracuje nam, to jak i tutaj jest wszystko wygumowane. Szkoda, że jest tylko jedna ładowarka indukcyjna, mogłaby tutaj być przecież spokojnie druga, ale mamy dwa gniazda USB-C tutaj mamy jeszcze jedno, mamy nawet możliwość podłączenia HDMI, no i gniazdko zapalniczki. Sam schoweczek tutaj dosyć przestronny i nawet boczki ma wyłożone przyjemnym materiałem. Powiem Wam, że na tle tego, co jego konkurenci reprezentują dzisiaj sobą, jeżeli chodzi o materiały do wykończenia użyte i jakość montażu, to tutaj jest naprawdę ekstra. Nie ma się czego przyczepić. Multimedia czytelne i proste w formie. To nie jest taki bajer i to nie są takie wodotryski jak choćby w Mercedesie, gdzie mamy wszystkie kolory tęczy, szmery, bajery i tak dalej. Nie. Tu ma być bardzo prosto, bardzo czytelnie i dokładnie tak jest. Ponieważ jak sobie zaczynam klikać albo wejdę nawet w główne menu, to proszę bardzo, mogę sobie przerzucać kafelki. Oczywiście mogę to sobie wszystko dostosować, czyli tutaj nawigację mogę zmienić na coś innego, tutaj to, co mi gra, na coś innego. To wszystko jest utrzymane w szarościach, czerniach, brązach. Troszkę te kolory można zmienić, ale też w ograniczonym zakresie. Podstawowe przyciski do zmiany temperatury ogrzewania są tutaj, a klimatyzacją steruje się dołem i mamy wentylację fotela, mamy ogrzewanie fotela, ale nie tylko, bo mamy jeszcze, zobaczcie, tutaj takie panele z materiału. Jeden jest tu, a drugi jest tu pod kolumną kierownicy. Jest to fajne, przyjemne w dotyku, ale to są
promienniki ciepła. W momencie, kiedy włączam sobie ogrzewanie fotela, bo na przykład jest zimno, to automatycznie ten promiennik oddaje energię i ogrzewa mi nogi. I pasażerowi, i kierowcy. Ma to pomagać w ograniczeniu energii i zanim w ogóle wentylacja zacznie nagrzewać całe wnętrze, to już jest mi ciepło w ręce, bo ogrzewana jest też kierownica, ciepło mi jest też w dupkę i w plecy i jednocześnie ciepło jest mi w nogi. Oczywiście można sobie więcej opcji klimatyzacji włączyć i mamy tutaj na przykład coś, co nazywa się tryb S-Flow. Jak go włączę i nie ma pasażerów na tylnej kanapie, to nie będzie schładzał ani ogrzewał tyłu, to pozwoli oszczędzić energię, ale wyczuję, kiedy ktoś tam wsiądzie i wtedy będzie oczywiście odpowiednio chłodzony również. No i mamy tutaj też system Nano X, taką technologię. Ona oczyszcza powietrze, czyli auto wie, kiedy wjeżdża w strefę, gdzie na przykład jest wysokie stężenie spalin, z automatu zamyka nam dopływ tego powietrza, zaczyna obracać tylko tym powietrzem, które jest w środku i jednocześnie je oczyszcza. A sytuacja odwrotna, czyli jeździmy na przykład zimą, no to będzie nam na przemian otwierało i zamykało ten dopływ powietrza z zewnątrz po to, żeby nam szyby nie zaparowały, a jednocześnie, żeby to powietrze w środku pozostawało czystsze niż na zewnątrz. Niestety są też pewne mankamenty. Mankamentem przede wszystkim jest bardzo ograniczona lista wyposażenia, bo nie można tu mieć kamer 360 stopni, jest tylko jedna taka kamera cofania i zobaczcie, jak to wygląda w takim samochodzie klasy premium, segmentu E. Nie można mieć tych wspomnianych wcześniej aktywnych reflektorów. Nie mogę mieć w 500e head-upu, choć ewidentnie widać, że tutaj ten daszek został skonstruowany tak, że w tym miejscu mógłby się pojawić head-up. Nie mogę też mieć w Lexusie ES, uwaga, Marka Lewinsona. Tak, jest co prawda bardzo dobrze grający 10-głośnikowy system, ale żeby w Lexusie ES-ie nie można było Marka Lewinsona zamówić? No na Boga, wtedy on miałby tu 17 głośników i grałoby to wszystko jeszcze ładniej. Brakuje też tej trzeciej, czwartej strefy klimatyzacji na tył i brakuje też prawdziwej skórzanej tapicerki i tak to byśmy mieli wóz absolutnie kompletny. A teraz pokażę Wam coś, co dowodzi tego, że Japończycy mają poczucie humoru i to takie, jakiego się nie spodziewałem. Uwaga, słuchajcie tego. Ale to jeszcze dźwięk, to jeszcze nie wszystko. Bo zobaczcie, tutaj mogę sobie wrzucić, uwaga, manual. Pojawia mi się tutaj wówczas M4 albo M1 w tym momencie i uwaga, dodaję gazu. I to wszystko. Jadę 48 na godzinę, chyba że włożę sobie drugi bieg. Na pierwszym biegu 48 na godzinę i go odcina. Mało tego, pojawiają się takie szarpnięcia i wibracje jak w silniku spalinowym przy odcięciu, jak poszedł do odcięcia na najwyższe obroty. I powiecie, kurna, na co to komu, panie? No to jest taki naturalny ogranicznik. Zobaczcie, o, jadę 49 na jednym biegu i jeszcze słyszę, jak wyje mi silnik. Oczywiście cyfrowo, jakbym grał w Sega Rally z 89 roku. A teraz sobie dwójeczkę włączam i od razu odjeżdżam. Oczywiście mogę sobie wrócić normalnie w D. Wtedy jadę jak elektrykiem, bez żadnej zmiany przełożeń. Mogę też wyłączyć sobie tą aktywną kontrolę dźwięku, bo tak to się nazywa. Tylko żeby to zrobić, to muszę się całkowicie zatrzymać, włączyć P, i dopiero teraz mogę to wyłączyć, więc w czasie jazdy tego nie zrobicie. Więc jak chcecie się pobawić na autostradzie, to obowiązkowa po drodze wizyta na mopie. I w trybie D, jak jestem, to już mogę sterować sobie rekuperacją. A rekuperacją steruję sobie łopatkami. I mam raz, dwa, trzy, cztery poziomy tej rekuperacji. Teraz jest najniższy, więc jak zdejmuję nogę z pedału gazu, to samochód mi się toczy. Ma minimalne opory. Ma te opory, ponieważ silniki, które tutaj są oba elektryczne, są silnikami synchronicznymi z magnesami trwałymi, a to oznacza, że one zawsze delikatne opory przy zdjęciu nogi z pedału gazu stawiają. Inaczej niż silnik asynchroniczny. Ale dzięki temu mają też błyskawiczną reakcję na dodanie gazu. Jeżeli chodzi o zawieszenie, to powiem Wam, tak komfortowym samochodem dawno nie jechałem w tym segmencie. Auta z pneumatyką nie wybierają tak dobrze nierówności jak ten samochód i jednocześnie nie mają tak cichych zawieszeń. Owszem, ma to swoje wady, bo czujecie masę samochodu, chociaż ona, jak powiedzieliśmy, jak na elektryka tej klasy i tak nie jest wysoka, bo mniej więcej 200 kg mniejsza niż u konkurencji. I na przykład jak wchodzicie w zakręty na rondzie albo w jakieś szersze zakręty, no to czujecie, że on delikatnie się przechyla. Ale jednocześnie to, jaki komfort gwarantuje, jak doskonale od nawierzchni drogi, obojętnej jakiej jakości Was izoluje,
to jest coś nieosiągalnego póki co w przypadku żadnego innego auta segmentu E, nawet jeżeli jest wyposażone w pneumatykę, a tu nie mamy żadnej pneumatyki, nie ma nawet adaptacyjnego zawieszenia, więc nie można go w żaden sposób sobie utwardzić. A teraz wracając jeszcze na chwilę do samej rekuperacji. To w tym najmocniejszym ustawieniu już naprawdę mocno czuć, że samochód zwalnia, ale nie zwolni do samego końca. W ostatniej fazie hamowania, kiedy jedziemy już 5, 4, 3 na godzinę, musimy położyć nogę na pedale hamulca. Jednocześnie mogę mieć aktywną tak zwaną rekuperację, tylko włącza się to wówczas z ekranu w asystentach jazdy i mamy tutaj wspomaganie kierowcy i proaktywny asystent jazdy i PDA działa tak, że jak widzi przede mną samochód, zdejmuje nogę z pedału gazu, to już się rekuperacja włącza. Jak auto przede mną mi odjeżdża, no to on sobie zwalnia tę rekuperację i tylko się toczy. Zegary cyfrowe oczywiście można sobie konfigurować, mają kilka różnych konfiguracji, ustawień, nawet może mi wyświetlać tutaj mapę i to tę z Google Mapsa, więc jeżeli mam sparowany przez Android Auto albo Apple CarPlay telefon z tym systemem multimedialnym, to wskazania z tej nawigacji Google Maps będą pokazywały mi się również tutaj na zegarach i to jest akurat fajne rozwiązanie. Nawet popracowano, słuchajcie, nad tym, żeby inaczej pracowały dźwigienki kierunkowskazów, żeby bardziej miękko pracowały i żeby to kliknięcie było takie bardzo premium i to naprawdę jest słychać. To nie jest takie ordynarne włączenie i wyłączenie. Sam dźwięk kierunkowskazu też jest taki bardzo symboliczny i nawet jak mamy włączonych wszystkich asystentów, pasa ruchu, uwagi kierowcy, czytania znaków drogowych, to oni nie są natrętni. O, widzicie, to jest takie delikatne pym i wręcz można się do tego szybko przyzwyczaić i przestaniecie klikać cały czas w tę ikonę. Mamy tu oczywiście różne tryby jazdy, żeby się do nich dostać, to muszę kliknąć sobie tutaj. Teraz jestem w trybie normalnym, ale mam tryb Eco, Sport, zakres, który zwiększa mi dystans, czyli ogranicza prędkość samochodu, moc, ale wydłuża dystans i jeszcze tryb niestandardowy, który oczywiście można sobie zindywidualizować. Natomiast przez większość czasu i tak będziemy tutaj jeździli przecież w trybie komfortowym, bo to Lexus jest. Natomiast monitor jazdy jest nie do zniesienia. Wystarczy, że ja na sekundę zerknę tutaj, a on już i żeby jego wyłączyć, to niestety już trzeba się zagłębić nieco w menu, bo on nie jest tutaj w tych skrótach, tylko jest w powiadomieniach. Więc jak jest w powiadomieniach, to muszę się do tych powiadomień dostać. I teraz już mogę jechać. Niektóre systemy wspomagania mają ograniczoną funkcjonalność. No i dobrze. Natomiast bez względu na to, po jakiej drodze jadę, to mam wrażenie, że nie jadę, tylko płynę. Ponieważ wyciszenie i praca zawieszenia tutaj przypominają mi generalnie podróż jachtem w niespiesznym tempie po flaucie na morzu. Jest tak komfortowo, tak cicho, tak spokojnie. Ten układ napędu na 4 koła, który Lexus nazwał Direct 4, działa tutaj w zaprogramowany sposób. Mianowicie, kiedy jadę sobie spokojnie, czyli nie dodaję gazu, nie przyspieszam, nie wjeżdżam w zakręty, to mam w zasadzie napęd na jedną oś, czyli na przód. Przy czym, kiedy zacznę mocniej przyspieszać, to wiadomo, że zacznie mi wrzucać trochę również mocy na tył, a w zasadzie włączy ten silnik tam z tyłu, który ma 120 koni, ale na przykład jak wjeżdżam w zakręt i samochód czuje, że dodaje gazu w tym zakręcie, albo nawet stabilnie trzymam nogę na gazie, to sobie odpowiednio dystrybuuję moc. Mianowicie jak wjeżdżam w zakręt, to 80% mocy mam z przodu, a 20% z tyłu. Natomiast kiedy wychodzę z tego zakrętu, to te proporcje się zmieniają i wtedy mam 75% na tyle, a 25% na przodzie po to, żeby najpierw wciągnąć mnie zakręt, a potem zapobiec ewentualnej podsterowności, tylko żeby go fajnie, ładnie zacieśnić. Więc zależnie od sytuacji drogowej, to on sobie żongluje tą mocą pomiędzy przodem a tyłem. Przy czym pamiętajmy oczywiście, że silnik z przodu nie może mocy wysłać do tego tylnego, ani przez Bluetooth, ani przez Wi-Fi. Tak samo tylny nie może oddać mocy temu przedniemu, więc wszystko polega na sterowaniu niezależnie przednim i tylnym silnikiem, tak żeby to działało jak trzeba. Jest tutaj dużo takich ciekawostek, nad którymi pochylił się Lexus. O jednej Wam już mówiłem, to są te wycieraczki na przykład, a teraz druga. Wyobraźcie sobie, że napinacz pasa
jest nie tylko tutaj przy klamrze, jak zazwyczaj w samochodach, tylko jest też z drugiej strony, tak zwany napinacz biodrowy. Bo jak tutaj zaciska Was pas w momencie na przykład wypadku, no to głównie tutaj tę część Wam przytrzymuje, ale ten biodrowy często pozostaje delikatnie luźny. Więc zastosowano tutaj podwójny napinacz. Jeden z tej strony, drugi z tej strony, po to, żebyśmy nas napięło tu i napięło nas od strony biodra jeszcze lepiej, żeby przytrzymać nas podczas wypadku w fotelu. Tak. Newsik, taka ciekawostka. Ma niebywale wydajną rekuperację, bo w momencie, kiedy jeździmy po mieście albo jeździmy bocznymi drogami z niewielkimi prędkościami, tam gdzie mamy dużo hamowań, dużo skrzyżowań, gdzie trzeba zwolnić, to odzyskuje tak dużo energii, że wczoraj jak jeździłem tutaj bocznymi drogami po Grodzisku, no to miałem zużycie energii na poziomie 11-12 kWh zaledwie, więc to jest abstrakcyjnie niska wartość i to oznacza, że faktycznie po mieście w optymalnych warunkach przejedziemy spokojnie w okolicach 600 km. A to w cholerę. Natomiast jak będziemy normalnie go traktowali, o teraz mam 14,5 kWh, no to proszę bardzo, uwieczniam, żeby nie było i na parkingu już jestem, jakby co, to mamy 14,5 kWh, to nawet przy takim wyniku spokojnie nam tego akumulatora wystarcza na około 500 km. Oczywiście w warunkach zimowych to zużycie energii będzie odpowiednio wyższe, ale Lexus twierdzi, że zastosował tutaj zupełnie nową generację pompy ciepła, mianowicie wspartą wysokonapięciowym podgrzewaczem, uwaga, wody. O ile w normalnych pompach ciepła podgrzewane jest powietrze, to tutaj jest podgrzewana woda wysokonapięciowo, czyli bardzo szybko i trafia ona do wymiennika i dzięki temu wnętrze po pierwsze dużo szybciej się nagrzewa, ale po drugie jest to rozwiązanie dużo mniej energochłonne. O ile nie wiadomo, takich informacji nie publikują, dopiero test zimowy pokaże, czy rzeczywiście to działa tak jak trzeba. Niemniej, no, co napisali, to Wam przekazałem. Samo szybkie ładowanie akumulatora wymaga tutaj, tak jak wspomniałem, odpowiedniej jego temperatury. Optymalna to jest 25 stopni, więc wiadomo, że zimą trzeba go dogrzać, a latem czasami być może trzeba go schłodzić. I można zrobić to na 3 sposoby. Albo można sobie zaplanować ładowanie poza godzinami szczytu, by zmaksymalizować efektywność energetyczną. Można też zaplanować wstępne kondycjonowanie z palca, a automatycznie będzie to robił akumulator, czyli się podgrzewał albo schładzał w momencie, kiedy w nawigacji tylko tej fabrycznej będziemy mieli ustawiony cel i wiadomo będzie, że po drodze będziemy potrzebowali takiego szybkiego ładowania. To on sobie wtedy sam zadba o to, żeby albo się schłodzić, albo odpowiednio się dogrzać po to, żebyśmy podjechali pod ładowarkę, podłączyli i żeby podawała pełną możliwą w danym momencie moc. No to teraz sprawdzian 2 rzeczy: zużycia energii i wyciszenia. Powiem Wam, wyciszenie jest tak dobre w tym samochodzie, że spodziewam się spektakularnych wyników. O ja pitole! 61 decybeli tam przy 115. Wow! Coś nieprawdopodobnego. Żadne auto tutaj przenigdy nie osiągnęło takiego wyniku. Dla dobrych elektryków to jest 63-64 decybele, ale 61 nikt nigdy. Na betonowej nawierzchni to są okolice 65-66 decybeli. I naprawdę wyciszony jest fenomenalnie. A teraz jeszcze mamy odkryty ten szklany dach, gdzie tam delikatne szumy są, natomiast jak jest zakryty roletą, to kompletnie nie słychać nawet najdrobniejszego szumu powietrza. I rzeczywiście Lexus tutaj podobno zastosował zupełnie nowej generacji materiały wygłuszeniowe i w komorze silnika, i w drzwiach, i w podwoziu, i przede wszystkim w nadkolach, bo przy elektrykach najczęściej stamtąd dochodzi najwięcej hałasów naszych uszu. A tutaj powiem Wam, to jest coś absurdalnego wręcz, jaki poziom jest tutaj wyciszenia. To jestem w szoku, jak doskonale zostało wyciszone to auto. I jest to słychać, nomen omen, słychać, że zostało doskonale wyciszone i wierzcie mi, że nawet jak jedziecie 140-150, teraz warunki nam na to nie pozwalają, to jest równie dobrze. W zasadzie tutaj prawie w ogóle nie rośnie hałas wraz ze wzrostem prędkości. Aż se to jeszcze raz sprawdzę.
64 dB, 120 na godzinę, a na asfaltowej to będą okolice 61-62. Coś nieprawdopodobnego. W zasadzie w tym samochodzie to nawet z pasażerami tylnej kanapy można rozmawiać w ten sposób. I nie stanowi to problemu. Oczywiście tych wszystkich asystentów jazdy autostradowej i aktywnych tempomatów nie będę Was tym zanudzał, bo wiadomo, że to jest najnowsza generacja tego Lexus Safety System Plus, czy jak to tam zwą. I radar teraz pozwala Wam jechać bliżej auta przed Wami, po to, żeby oszczędzać paliwo, czyli jechać w jego korytarzu tak naprawdę. No i do tego dochodzą różne inne funkcjonalności. Średnie zużycie to jest, uwaga, przy 120 km na godzinę, 115-120 na ekspresówce, 17,4 kWh. To była stabilna prędkość, tak 120-115, zresetowałem to w momencie, kiedy już ruch był płynny, czyli 17,5 kWh zakładając, że to będzie, no to mamy 35, 400 km przejeżdżacie ekspresówką w momencie, kiedy macie akumulator o pojemności 71 kWh, tak jak tutaj, netto. Niezłe, samo zużycie energii naprawdę bardzo niskie. Natomiast każde hamowanie rekuperacyjne, zobaczcie jak zmienia tę wartość. 11,8 w tym momencie. Wystarczyło jedno hamowanie przy zjeździe z ekspresówki, jedno tutaj przed rondem. I spadło z 18 czy tam 17,5 do niespełna 12. I naprawdę to poświadczy o tym, że niesamowicie mocną i skuteczną ma tę rekuperację. Więc myślę, że w mieście i na bocznych drogach, gdzie jest dużo tych hamowań, albo nawet na takich trasach krajowych, to zużycie paliwa, zużycie energii będzie na poziomie dokładnie 12-13 kWh dzień w dzień średnie. Dopiero jak wyskoczycie na ekspresówkę, a myślę nawet, że na takiej autostradzie do Strykowa, gdzie jest bardzo dużo hamowań, bo rozpędzacie się do 120, 130, 140, zaraz jak nie tir, to jakiś Żyrardów jedzie do siebie, albo Skierniewice, albo ktoś tam jeszcze, wyjeżdża 100 na godzinę, tu zdejmujecie nogę z pedału gazu, oszczędzacie energię, więc myślę, że w takich warunkach on naprawdę będzie minimalnej ilości energii zużywał. No zobaczcie, teraz dojeżdżamy do naszego punktu pomiarowego, więc zdejmuję sobie nogę z pedału hamulca, zaczynam zwalniać. 11,9 średnia. W wielkiej losze, która waży 2 tony 200. Przepraszam bardzo, pomyliłem się. 11,4 kWh. 600 km zasięgu jak w pysk strzelił. Naprawdę pod względem efektywności są niesamowite te silniki, które tutaj zastosowano. I zdaje się, że filozofia mniej znaczy więcej, czyli mniejszy akumulator może oznaczać lepszą konsumpcję energii, w tym wypadku się sprawdza. A teraz zobaczmy, czy sprawdzą się dane z katalogu mówiące o tym, że w 5,5 sekundy zrobimy setę. Sport. Jawohl. A jaka tu wizualizacja się ładna wtedy robi. Ale tylko na chwilę, potem zegary wracają do swojej pierwotnej formy. Pedał przyspieszenia, hamulce naciśnięte jednocześnie. Oczywiście. Pięć i pół sekundy to nie jest, ale jest 5,9. Proszę. 0,4 gorzej niż podaje fabryka. To jeszcze raz. Natomiast niestety średnica zawracania przez długość całego auta jest ogromna. Oczywiście nie ma tu żadnych skrętnych osi. Trzeba na 2 razy w naszym miejscu zabijać. Ale od skrajnego do skrajnego położenia kierownicy, zobaczcie, to jest jeden obrót i kawałeczek i tak samo do drugiego. Więc ten progresywny układ kierowniczy tutaj działa bardzo fajnie. To teraz trochę inna metodologia, mianowicie nie będę przytrzymywał pedału hamulca, tylko zrobię sobie hold. Jak mam hold, to zdejmuję i pyk. 6 sekund. 6,2 dokładnie. Ale od 0 do 50 w 2,5 sekundy się zbiera. Więc na miasto idealnie. A 0,80 ma 4,27. 0,95 sekund i 0,106 sekund. Zobaczcie, jaki tutaj jest dystans między 0,50, tak szybciutko to robi 2,5 sekundy, a potem setka w 6 sekund. I tak bardzo przyzwoite parametry. To i tak chyba najszybsze S w historii.
To nie jest samochód, który kupuje się oczami. Taka jest prawda. To nie jest samochód, który wzbudza was emocje, patrzycie na niego i mówicie: ja p***ole, muszę go mieć, ale zajebisty. Ten samochód przypomina mi trochę taką przypadkowo poznaną na imprezie dziewczynę. Nie zwróciliście na nią w ogóle uwagi. Owszem, podeszła, przedstawiła się, ale nie macie ochoty ani z nią zatańczyć, ale napić się drinka, ale jakoś tak się wydarzyło, że zaczynacie bliżej się poznawać. Zaczynacie rozmawiać, pijecie w końcu tego drinka, ona okazuje się elokwentna, oczytana, okazuje się dowcipna. W dodatku macie wspólne zainteresowania, jej pasją jest gotowanie na przykład, waszą również. I tak dochodzicie do porozumienia i ani się obejrzycie, a ona zostaje waszą żoną. Idealną żoną. I dokładnie tak, ja mam wrażenie, że dokładnie tak jest z tym samochodem. On bardzo zyskuje przy dłuższym, bliższym, drugim spotkaniu. To, co jest w nim nadzwyczajnego, to wierzcie mi, żaden samochód w tym segmencie nie gwarantuje wam takiego komfortu, takiego wyciszenia i ogólnie pojętego świętego spokoju. Wsiadacie tutaj i zapominacie o tym, co jest za szybą, za tymi stalowymi drzwiami. Bo jesteście jak w kokonie, jesteście odcięci od świata zewnętrznego. On nie prowadzi się fenomenalnie, nie ma najlepszych na świecie osiągów, nie ładuje się najszybciej, ale kupuje go ktoś, dla kogo czas już jest kwestią drugorzędną. Bo on już czasu nie liczy i on ma w pompce to, co sądzą inni. On jest sobą i on, jak sobie jedzie na tę ładowarkę, to on lubi sobie poświęcić 25 minut na wypicie kawki w spokoju i tak samo potrzebuje spokoju w samochodzie. I żadne auto w tym segmencie, podkreślam to jeszcze raz, nie zagwarantuje wam takiego świętego spokoju jak ES500e i takiego całkowitego odcięcia, odizolowania od tego, co jest na zewnątrz.